i Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry, witamy ponownie. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski, gdyż ktoś mi zwrócił uwagę, że nie wymawiam twojego W. Bo to takie po raz pierwszy od początku, kiedy się znamy, poprawnie wymówiłeś, a więc doceniam. Przepraszam za te niemal 600 błędów przy przedstawianiu ciebie, przepraszam też widzów, będę starał się mówić poprawnie, chociaż jak widzicie ciężko mi idzie. Spotykamy się dzisiaj z powodu Ministerstwa Sprawiedliwości w sumie rosyjskiego. Tak, mamy, słuchajcie, nowy projekt, który ministerstwo przygotowało. No i wydaje się, że ponieważ jest to ustawa, która przyznaje komornikom prawo do noszenia i używania broni. Projekt w tym momencie trafi do Dumy Państwowej, natomiast jeżeli rząd to przygotowuje, no to wydaje się, że raczej zostanie przegłosowany. Jest kwestia tylko kiedy zostanie to wprowadzone. Tak, i żeby mieć obraz sytuacji, jak wygląda temat dłużników, mimo że zrobiliśmy kilkanaście już materiałów o dłużnikach w Rosji, to na koniec 2023 roku zagrożonych bankructwem, zagrożonych egzekucjami komorniczymi jest 10 milionów ludzi niemalże. To są dane do grudnia 2023, było 9,76 miliona, więc ten pierwszy kwartał mamy i tak bardzo duże wzrosty, więc już pewnie 10 milionów jest przekroczone. No i tych dłużników trzeba odwiedzać, trzeba ściągać te należności. No i komornicy stają przed problemem w Rosji, gdyż wielu z tych dłużników nie chce być poddanych egzekucji. Zazwyczaj takie egzekucje robione są z asystą policji, natomiast przy takiej skali, no to jednak trzeba wziąć pod uwagę, że no, robi się to mocno problematyczne. Tak, no policja też nie chce uczestniczyć w tych egzekucjach komorniczych, nie jest to dla nikogo przyjemne. Tak, policjanci też jak gdyby tłumaczą się, że mają swoje sprawy operacyjne. No i nie zawsze, bardzo często właśnie dochodzi do odmów, tak, tutaj asysty czy przekładania tego. No dlatego też pomysł, no i trzeba sobie powiedzieć, że pomysł też się bierze z tego, że przy tych egzekucjach dochodzi coraz częściej do różnego rodzaju wypadków i użycia broni przez dłużników. Tak, warto pamiętać, że część dłużników to mogą być powracający bohaterowie wojenni, którzy mogą posiadać broń i nie posiadać skrupułów do użycia tej broni. Tak, więc mieć odmienne zdanie odnośnie długu, czy on się należy, czy się nie należy. Często to wygląda tak, że długi są ściągane z rodzin, potem się okazuje, że w mieszkaniu przebywa właśnie bohater, ten bohater broni mamy, taty, brata, tak, no i siostry pojawia i się tak niespodzianka. dalej, Tak. kochanki, tak, konkubiny swoich dzieci, no różne tutaj przypadki. Natomiast to używanie przemocy fizycznej i broni po stronie jak gdyby dłużników no, staje się coraz częstsze. No jeszcze nie jest, to nie jest tak, że przy każdej egzekucji to następuje, ale no skala już jest na tyle poważna, że tak jak mówię, ministerstwo tutaj na prośbę zresztą komorników wystosowało projekt takiej ustawy. Tak, warto zaznaczyć, że to nie chodzi tylko o broń, bo też komornicy dostaną paralizatory, kajdanki, no i gaz, możliwość używania gazu, tego w tych psikaczach, takich tych aerozolach. No i co? Komornicy będą strzelali do dłużników, mówiąc w skrócie. Taki dziki wschód bardzo. Wiesz co, no właśnie, powiedzmy sobie na początek bo to nie każdy komornik dostanie tą broń. Tak. Natomiast szacuje się, że w tym momencie
Przeszkolonych pracowników z obsługi broni to jest około 5000 i na dzień dobry, jeżeli ustawa wejdzie, to 5000 komorników dostanie broń. No i tu trzeba też szacować, że pozostali komornicy pewnie też będą chcieli dostać broń, albo przynajmniej te paralizatory, gazy i tak dalej, no bo lepiej mieć niż nie mieć. Szczególnie, że ta praca w Rosji nie należy do, tak jak mówimy, do najłatwiejszych. To ściąganie długów będzie coraz bardziej utrudnione, tu wielokrotnie mówiliśmy dlaczego. No i można liczyć, że tak, z tych 5000 myślę, że w krótkim czasie ta armia komorników, no bo już armia wyposażona w broń, no wzrośnie, myślę, że tak do 10 nawet. Tak? Teraz tak, czy komornik może wejść do mieszkania i powiedzieć: dawaj kasę, bo cię zastrzelę? Teoretycznie nie, praktycznie tak. Praktycznie wiesz, no bo my sobie zakładamy, bo co jak gdyby ustawa mówi? Ustawa, i o tym też warto powiedzieć, reguluje używanie broni i co powinno się zrobić, czyli jakie mają być procedury. No ale procedury będą procedurami, a życie będzie życiem. Tak. Jeżeli nie będzie świadków, to każdy komornik może powiedzieć: no zaatakował mnie. Tak. I wtedy, no co? Słowo przeciwko dłużnikowi. Tak, no tu będzie słowo przeciwko dłużnikowi, można powiedzieć, że ktoś wyciągnął nóż, jeżeli to też będą świadkowie po tej stronie dłużnika, no trudno tu też sobie, wiesz, wyobrazić jakichś świadków, no chyba, że będzie jakaś dodatkowa asysta przy tym komorniku, no to wtedy pewnie nie, natomiast jeżeli on będzie tutaj sam, no i będzie jakaś osoba pojedyncza, tudzież nawet jeżeli będzie kilka osób, no to trochę to będzie wyglądać jak gdyby słowo przeciwko słowu w przypadku użycia broni. Oczywiście to, żebyście też sobie zdawali sprawę, to nie będzie też tak, że każdy komornik, który teraz będzie przychodził, będzie wyciągał broń i mówił: dawaj kasę. Natomiast liczba nadużyć... nie każdy, bo tylko 5000 będzie miało. Tylko 5000, tak? No, w przyszłości może 10 000, bo pozostali, no bo jak gdyby rozumiecie, tu też będzie pewna konkurencja wśród tych komorników, no i jeżeli chcesz no bo zwróćcie uwagę na coś takiego. Komu daje się pieniądze łatwiej? Jakie wyniki będzie miał komornik, który posiada broń i jakie wyniki może osiągnąć komornik, który nie posiada broni? Tak? Prawdopodobnie ten, który po dobroci będzie mówił: a może jednak państwo znajdziecie, a jednak otworzę tą szafę, a pan nie pozwala, no dobrze, to trudno. Czy taki, który wejdzie, tak, i będzie terroryzował, bo tu nie chodzi też o to, że każdy będzie strzelał do tych ludzi, bo oczywiście żaden komornik nie będzie chciał tutaj mieć problemów, bo zaraz sobie powiemy, co ma się stać, kiedy już postrzeli, bo to też ustawa mówi, tak, co się ma stać, kiedy się postrzeli osobę i co ma się stać, kiedy tą osobę się zabije. Tak? To może ja powiem, o co precyzyjna. O co chodzi. Zgodnie z projektem komornik może użyć broni w przypadku zatrzymania osoby przyłapanej na poważnym lub szczególnie poważnym czynie, próbie ucieczki lub innych przypadkach, gdy nie miał możliwości zatrzymania tej osoby w inny sposób. No i to jest dosyć rozległe. I poczekaj, i na tym zatrzymajmy się, bo to jest tak rozległe, czyli jeżeli gościu będzie na przykład próbował wyskoczyć przez okno, to strzelamy. Można. No tak, to w tym momencie, słuchajcie, co? Strzelamy do takiej osoby? Tak, tudzież jakieś inne czynności, nie do końca jest to też sprecyzowane. Niebezpieczne, czyli może być zadumany i krzyczeć, machać rękoma. Tak, złapać za nóż, nie? No tak, złapać za butelkę, wiesz. Za butelkę, tak, rozbić butelkę, nie? Rozbić butelkę. Tak, a więc tutaj myślę, że w różnego rodzaju przypadkach komornikom będzie na pewno przy tak szerokim opisie, kiedy można zastosować broń, zawsze znaleźć taką sytuację, że będzie wytłumaczenie użycia tej broni. W najgorszym wypadku może być zaniedbanie, że nie wiem,
nie zauważył. Źle zinterpretował, nie? Tak, źle Ale to taki zinterpretował. najgorszy, nie? Że wziął Tak. butelkę, on się chciał napić, a on zinterpretował, że chce w niego rzucić tą butelkę. Tak. Nie? To będą. Jest to napisane bardzo, że tak powiem, miękko. Bardzo pomagać będzie komornikom się wybronić. I może teraz powiem o tej drugiej części, bo zabrania się pracownikowi strzelania w celu zabicia z wyjątkiem bezpośredniego zagrożenia życia. Zabrania się także używania broni wobec osób, które dopuściły się czynów niezgodnych z prawem o charakterze pokojowym, kobiet w ciąży lub osób niepełnosprawnych i dzieci, czyli zabrania się strzelania do kobiet w ciąży, dzieci i osób niepełnosprawnych. To chociaż no tyle. dzięki, to dobrze, tak? Dzięki. Tak. Dzięki tutaj. Ministerstwo Sprawiedliwości jest wyrozumiałe, czyli jeżeli będzie dłużnik, no to ten dłużnik zginie, ewentualnie konkubina, ale już dzieci nie, a jeżeli konkubina jest niepełnosprawna, to też nie może strzelać. To no dziwne w ogóle te przepisy, no i można powiedzieć trochę taki dziki wschód dla tych komorników. Tak. Troszeczkę jeżeli to chodzi o użycie tych broni. Wiesz, co mi ja to myślę, przypomina? że ja nawet nie wiem, czy policja ma takie uprawnienia przy używaniu broni, że może tak szeroko stosować tą broń. Rosyjska mówię. No ja też Musiałbym nie wiem. sprawdzić, ale wydaje mi się, że tam jest jakiś tam strzał ostrzegawczy, jest jakoś ta procedura jakoś bardziej, wiesz, opisana odnośnie użycia, a tu myślę, że łatwiejsze użycie tej broni przez komorników. A co jak się pomyli komornik? A i do złego mieszkania wejdzie, facet ucieknie, Tak. bo się po prostu przestraszy, bo ten wyciągnie broń. Albo zacznie krzyczeć, że on nie ma długów, a on mówi tak, ty nie masz. Tak, każdy tak mówi, tak. Po strzale w kolano każdy już chce spłacać. No to jest troszeczkę dziwne, natomiast jakie ma obowiązki komornik, bo to też ważne. Jak już postrzeli, no to ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy. Jeżeli przeżyje, znaczy jeżeli tak. Tak, ta osoba bo jak nie przeżyje, to już nie będzie udzielał tej pomocy. W przypadku odniesienia obrażeń lub śmierci obywatela, funkcjonariusz, słuchajcie, w przypadku śmierci ma obowiązek w ciągu 24 godzin zgłosić to prokuratorowi i bliskim ofiary. No podobne zasady obowiązują już funkcjonariuszy policji, czyli czekaj, to wygląda tak, że zastrzeliłeś kogoś o 7 rano, potem pojechałeś na kilka innych, wiesz, egzekucji. Czynności. Tak, czynności i wracasz wieczorem tam do kolacji, mówisz, kurde, jeszcze muszę zadzwonić. Zapomniałem, tak, zadzwonię. Wiecie, bo tam wyślę. kogoś zastrzeliłem jednak, nie? No 24 godziny i no nie udzielałem pomocy, no bo nie było potrzeby. Nie było potrzeby, no a mam ten termin 24 godziny. Nie no, dobra, troszeczkę żartujemy. No tak, no tutaj oczywiście też jest to powiadomienie bliskich, dyskusyjne, że to jest po stronie komornika, no ale w przypadku policji też tak jest. W przypadku policji jest bardziej naturalne, jednak w przypadku komornika wydaje mi się to trochę dyskusyjne, a z drugiej strony pytanie, ponieważ tutaj nie ma być asysty policji czy jakichś innych służb, no kto miałby powiadamiać, tak? Tak. Też w sumie jak to inaczej zorganizować. Ale komornik ma dostęp do informacji, kto jest bliskim poszkodowanego? No właśnie, nie zawsze, tak? No właśnie, o ile mieszkają w domu, no to powiadomi, właśnie zastrzeliłem twojego męża do pokoju. Przypomniało mi się, bo tutaj tak. Tak, ale jeżeli coś dalej, no to chyba policjanci bardziej takie dane mają, nie wiem czy komornicy. Nie mam pojęcia. Bo musi być wgląd do danych jakichś osobowych. Być może część mają, no ale wiesz, no to będzie na zasadzie mamy, to wiemy, nie wiemy, to nie powiadamiamy. Tak? Będzie pewnie na takiej zasadzie, skoro ustawa nakłada obowiązek, zrobią to, co mogą, tego, czego nie mogą, nie zrobią. Okej. Teraz pomówmy troszeczkę o traumatycznych przeżyciach, bo wydaje mi się, że odwiedziny komornika są dosyć traumatyczne. Nigdy nie zdarzyło mi się, ale pewnie są dosyć stresującą sytuacją. Natomiast odwiedzenie komornika uzbrojonego, który grozi, nie wiem, może bronią w tym momencie, bo ja podejrzewam, że będą komornicy, którzy będą troszeczkę nadużywać tych nowych... Znaczy wiesz co, no teraz wyobraźmy sobie faktycznie, postawmy się w roli tych dłużników,
który trochę z dłużnika stają się ofiarą. Tak. Nie patrzeć, tak? Możemy dyskutować, czy świadomie wpadli te długi, czy nieświadomie. To w tym momencie nie ma znaczenia, no bo zobacz, jesteś takim dłużnikiem, dzwoni do ciebie komornik, ty tam unikasz tego jak możesz, no ale on ci wysyła, bo może teraz wysyłać, tak, i jeszcze może pseudonimu używać. Tak. Tak. Na przykład tak Dark było. Vader. Tak, że on wchodzi. Dzwoni do ciebie Dark Vader i potem na komunikator mówi, że przyjdzie i będzie wysyła, do ciebie strzelał, a potem przychodzi do z bronią w ciebie, ręku. Znaczy nie musi, że strzelać, przyjdę do ciebie, no i może napisać, pamiętaj, że o tam nie wiem, od maja komornicy są uzbrojeni, tak? Znaczy chcę poinformować, może tak nawet ładnie napisać, chcę poinformować pana, że zgodnie z ustawą taką i taką, tak? Tak. Wszelkie próby agresywnego zachowania lub ucieczki mogą skutkować użyciem broni palnej. No i teraz jesteś takim dłużnikiem, ja tak już mówię poważnie, nie? No to zupełnie inne przełożenie niż przychodzi jakaś tam pani i mówi, pan otworzy, nie? A ty mówisz tam nie? Pani się zamknie. Dzień dobry. Tak. Nie? Tak, dzień dobry, do widzenia mówisz, tak? Po rosyjsku, w trochę w innej formie. No a tu takiemu uzbrojonemu, no to wiesz co, zastanowisz się, jak się z nim komunikować. Jednak nawet jeżeli jesteś, powiedzmy, osobą, która też umie używać tą broń, no to wiesz, zmieniają się proporcje. Do tej pory było na takiej zasadzie, że po drugiej stronie był człowiek nieuzbrojony i ty miałeś nad nim przewagę, teraz tego nie ma. No ale dla takiego zwykłego obywatela, no przychodzi do ciebie facet uzbrojony, który też nie jest policją, ale ma podobne możliwości jak policja, no może cię steroryzować, tak? A teraz tak, czy to nie wracamy... Bo ty nie wiesz, czy on nie użyje tej broni, czy użyje. No tak jak w przypadku w Rosji policji, tak? Nie wiesz, co się stanie, a więc raczej trzeba się słuchać. No dobrze, ale to troszeczkę wracamy, wydaje mi się, wiesz co, do czasów Dzikiego Zachodu, gdzie były te takie listy wanted, wiesz, poszukiwany i nagroda za niego, no i chyba tam ci łowcy nagród mieli jakąś licencję i mogli sobie polować na tych dłużników czy przestępców i ściągać ich do tego szeryfa. No to tu troszeczkę jest takie właśnie uwolnienie, dokładnie tak jak w Dzikim Zachodzie, bo wcześniej miałeś obowiązek, że z policją, że taka interwencja, było pewnie kilka osób. Tak chyba w Polsce jest, że przychodzi komornik, no to z asystą policji, no i ta policja teoretycznie też ma broń, więc wiesz, no tu też nie... No ale nie, moment, jednak jest co innego, jeżeli przychodzi komornik z policją, bo tu nie wchodzi jak gdyby konflikt interesów. Tak, policja pilnuje, żeby komornik nie przekroczył swoich uprawnień. Tak, i żeby dłżnik na przykład nie uciekł, tak, tudzież no czy żeby nie zastrzelił komornika, no. Tak, nie? A więc jest inna rola, nie masz takiej, wiesz, konfliktu interesów, że ty ściągasz ten dług i jeszcze od tego długu ta broń jest bezstronna teoretycznie pomiędzy tobą a komornikiem, a tu masz broń ewidentnie po stronie komornika, no bo w jego rękach. Tak. No tak, to troszeczkę zmienia optykę, chociaż czy tak bardzo dla tego dłużnika. No zmienia, moim zdaniem zasadniczo zmienia, no to trochę tak porównajmy. W tym momencie pożyczyłeś pieniądze od gangstera, no i przyjdzie też z panem. No też nie przyjdzie z policją, jakby przyszedł z policją, to czułbym się tak troszeczkę, wiesz, lepiej niż jakby przyszedł. I pożyczasz pieniądze z banku, no i też przychodzi pan z bronią. Nie? I w sumie konsekwencje dla ciebie mogą być bardzo zbliżone, bo właśnie pomówmy sobie o negatywach tego rozwiązania i potem sobie powiemy o pozytywach, bo są zarówno negatywne strony tego projektu, jak i pozytywne. Okej. A więc zacznijmy od tych negatywnych. Ja mam powiedzieć, tak? Tak. No, większy terroryzowanie ludzi, większe traumy, bo w tym trybie myślenia idziemy, tak? Że sprawdzamy te negatywy. Chcesz. Aha, tak, negatywy, a potem pozytywy, no bo tu pozytywy oczywiście też są rozwiązane. Dostęp do broni.
Nie wiem, czy komornicy mają takie przeszkolenie, czy będą No 5 tysięcy jest przeszkolonych. No bo to myślisz, są, wiesz, byli... że takie byli policjanci, czy coś takiego też mogą być wojskowi? Tam różne, tak. No tak się szacuje 5 tysięcy osób przeszkolonych z użycia broni i oni, bo tam trzeba mieć przeszkolenie z użycia, żeby dostać, natomiast za moment będzie tak, że tak jak mówię, ta liczba zacznie rosnąć, no bo pozostali nie będą chcieli mieć gorszych wyników i też będą chcieli mieć taki środek. No okej, no to ja negatywów poza stroną dłużników nie widzę. Znaczy ja widzę, po pierwsze tak, na pewno dojdzie do brutalizacji, może dojść do brutalizacji odbioru tych długów. No bo skoro ja mam broń, to tak, będzie na pewno to, co mówiłeś, terroryzowanie, będzie nadużycia w przypadku tej broni, no bo mając tą broń, oczywiście zakładamy, że tam, nie wiem, 10 tysięcy tych komorników jest zrównoważonych psychicznie. To błędne założenie. Przy takiej populacji na pewno zdarzą się osoby, które będą chciały wykorzystać tą pozycję. No i tak jak ty mówisz, będą terroryzować, będą używać tej broni często nie do końca zgodnie z zamysłem. Tak? Premie ich uzależnione są od ściągalności. To pewnie jest taki, wiesz, na zasadzie. No masz procent, tak? No tam masz procent, tak? Więc im więcej ściągniesz, tym więcej jest dla ciebie. Czyli tu jakby masz konflikt interesów. Ojejku. No tak, jeszcze dostajesz pistolet, no to tak. To jest tak jak ten gangster. Ten gangster też jest, że tak powiem, on więcej dostaje. Tu musisz, chociaż ten, co ściąga, słuchaj, to też chyba, bo to jest podobna zasada. Bo ci, co przychodzą, żeby oddać dług, no to oni dają szefowi. Tak. Nie? A jakiś tam właśnie tą premię, czy jakiś tam procent od tego mu mówi dobrze, to za to, że dobrze pracowaliście. No i tu jest podobnie. Więc tu zaczyna się to jak gdyby zbliżać do takiej egzekucji troszeczkę gangsterskiej czasami. Ja nie mówię, że zawsze tak będzie, natomiast mogą być szczególnie... Ale zaraz, spokojnie. To jeszcze nie jest etap, że komornicy będą robili betonowe buciki, czy wozili w bagażnikach tych dłużników do lasu. Jeszcze nie, nie. Ministerstwo jeszcze takich rzeczy nie wprowadziło. Na razie jesteśmy na etapie, posiadacie broń, bo możecie zostać postrzeleni na takiej interwencji bez policji, bo po drugiej stronie ktoś może mieć broń i będzie bardzo walczył. No nie wiem, jak wiesz, wyciąga taki komornik broń, ty jesteś dłużnikiem, nie znasz faceta. Nie znasz. Nic nie wiesz, tak? Nie wiesz, czy on jest zrównoważony, czy jest niezrównoważony, tak? Ja ci nie powiem wiesz, co się więcej. Stanie, a on mówi, ja muszę tu przeczyścić swój coś tam, nie? Ja ci powiem więcej, ty nawet nie wiesz, czy on jest komornikiem. I to następna rzecz. Tak, mogą zdarzyć się fałszywi komornicy. Tak, to prawda. Przychodzi ci ktoś z bronią i mówi, pan jest dłużnikiem. Wie pan, ile pan ma długu? No wiem. No i już on już go ma na widelcu. Tak, ile proszę zacząć spłacać. Co pan ma tutaj na poczet długu? Tak. No ale to proszę nie dyskutować, tak? Nie? Ja wezwę policję. Policja jest poinformowana. Tak. No przecież proszę pana, ja tutaj jestem. Nie. Poza tym wyobraź sobie, dzwoni typ do komisariatu i mówi, że przyszedł do niego uzbrojony komornik z bronią. I proszę o interwencję. Tak. I odłoży proszę nie utrudniać postępowania, nie? Tak. Tak, fałszywi na pewno mogą się zdarzyć. Na pewno będą te elementy związane z tym, że w wielu wypadkach ci komornicy będą się dzięki tej broni, jak to w Rosji, czuć się pewnie, i nadużywać swojej władzy, tak, z tych negatywnych. Może dołóżmy do tego cegiełkę, bo może ktoś jeszcze nie oglądał naszych filmów wszystkich. Prokuratorzy też dostali możliwość noszenia... Tak, tam karabinków. Poszło. Tak. Więc... Dopisaliście, że nie karabiny, tylko karabinki, tak? Czymś to się tam różni, nie? Że to mniejsze, lżejsze. Tak, ale automatyczne. Tak, a więc widzimy, że tutaj zarówno policja, prokuratorzy, ale i komornicy coraz większe uprawnienia, jeżeli chodzi o stosowanie broni. Ale też spójrzmy na pozytywy. Bo wydaje się, że takim głównym pozytywem powinna być większa ściągalność. Tak. Tylko czy to nie jest już taki etap,
że mogą nawet z bombami chodzić, ale więcej nie wycisną. No, w niektórych wypadkach tak. W niektórych, dlatego mówię, że może dochodzić do nadużyć i tragedii, tak? No bo jednak Tak. wiesz, co innego jest, jak przyjdzie i ten komornik na ciebie nakrzyczy i psychicznie jakiś terror będzie stosował i nawet z tą policją przyjdzie, a co innego, jeżeli on przyjdzie sam, wyciągnie. Mieliśmy najpierw da ci historię, gazem, najpierw da ci gazem bo zobacz, jeszcze będą takie przypadki, że za gaz to pewnie nic nie będzie. No bo jakiekolwiek sprawy przeciwko komornikom zaczną się, jak on użyje broni, nie? Że kogoś postrzeli, to będzie dyskusji, ale za taki gaz czy paralizator, no tak. Co niektórzy stwierdzą, że on tak na wstępie tym paralizatorem, tak? Na dzień dobry. Na dzień dobry, tak? Czy tam tym gazem. Wybrał ksywę pan paralizator. No i głupio by było, gdyby go nie użył na wstępie. Tak. Na przykład pseudonim paralizator, tak. Albo toksyczny gaz do ciebie przyjdzie, nie? Ty otwierasz i... No, brzmi to strasznie, ale no takie pomysły pewnie będą wśród tych komorników, żeby tej władzy nadużywać. Ja chciałem tylko też przypomnieć historię, co to byli? Fałszywi windykatorzy, bo tu mówimy o komornikach, czy samorodni, nie wiem, windykatorzy, którzy chodzili z nożami o 3:00 w nocy po budynku i walili do drzwi, poszukując, jeszcze pomylili 3 razy piętra, zanim trafili do tego, więc już wcześniej mieliśmy windykatorów takich, którzy byli bardzo brutalni, no to teraz komornicy, no co, my będziemy gorsi? Tamci z nożami chodzą, czy z kijami, no to my co, bez? Tak, ale teraz jeszcze zastanówmy się na pozytywach, no bo pozytywne no to jest większa ściągalność. Odciążenie policji, aby mogła robić inne rzeczy dla reżimu. Bo jak wyobrazimy sobie 10-milionową populację dłużników, no to jest roboty, powiem ci. No dla tej policji na pewno mnóstwo, tak? No bo to wiesz, każda czynność bardzo często musiała być do tej pory z asystą policji, a tutaj jeżeli, być może też niektóre nadal będą, tak? Natomiast na pewno tego będzie mniej, no bo tutaj ta komunikacja pomiędzy komornikiem a dłużnikiem będzie właśnie inna, tak? No tak, to na pewno odciąży w jakiś sposób system właśnie ten policyjny. No to jeszcze jakieś pozytywy, no trochę już tak na siłę będziemy szukać. No poprawa dla matek, które wychowują samotnie na przykład. Ściągalności alimentów, tak? No tak, alimenty. No bo już wiesz, tak, alimenty będą chętniej spłacane, bo w Rosji alimenty ogólnie nie są spłacane, a tutaj może się okazać, że taki komornik będzie miał większe możliwości i tu akurat może to bardzo szybko pomóc, tak, no bo do tej pory nie było co zająć, nie wpuszczał do tego mieszkania, groził tym komorników, a tutaj no już nie będzie takiej możliwości, po prostu komornik sobie wejdzie do mieszkania. To znaczy, wiesz co, ta spłacalność to ona podskoczyła, bo wiesz, ci, którzy nie płacili alimentów, to oni byli często brani na Ukrainę. Tak, to ona tak, no pod tym względem oczywiście tak, natomiast no tutaj dzięki temu, że będzie ta broń, to pewnie zwiększy się jak gdyby spłacalność alimentów, tak, znaczy ogólnie spłacalność się zwiększy, myślę, że alimentów, bo to takie też będzie bezpieczne dla komornika z bronią wejść do takiego alimenciarza, jest duża szansa, że to nie jest weteran, wiesz, wojenny, chociaż nie wiadomo, no ale większa pewnie niż w innych przypadkach. Okej. Więcej pozytywów nie jestem w stanie. Ale być może wy widzicie pozytywy i być może też negatywy tej sytuacji. No dla mnie ogólnie pomysł rodem z Dzikiego Wschodu. Kiedyś taki cykl rozpoczęliśmy na Kremlice. Wydaje mi się, że niedługo któryś pomysł właśnie rosyjskich władz powinien być sygnowany właśnie taką jakimś stemplem Dziki Wschód. Rosja, Dziki Wschód, no bo dla mnie, no nie wiem, być może w jakichś krajach gdzieś rozwijających są podobne rozwiązania, nie kojarzę, ale może są, tak, i komornicy mają takie uprawnienia,
Patrząc jak to w Rosji będzie, no to możemy się spodziewać najgorszego, tak, jeżeli chodzi o to użycie broni. Bo ja tutaj bym nie spodziewał się standardów europejskich, tak, tylko standardy takie bardziej rosyjskie. No okej, ale uważasz, że to będzie masowo, czy to będą po prostu przypadki? Takie, wiesz. Uważam, że w którymś momencie dojdzie do masowego, tak, zastraszania tych ludzi. No bo zobacz, masz takich dużo, coraz więcej jest takich, tak, pod pseudonimem, nie wiesz kto ci wchodzi, z bronią, no to jak gdyby rodzi taką pokusę no, zwiększania tej ściągalności z użyciem tych narzędzi. Ja mówię, tu ja widzę taki no, zdecydowany konflikt, tak? No nie powinno być tak, że możesz używać przemoc fizyczną, jak ściągasz długi. To nie jest... Bo wiesz, bo tu jak gdyby ta przemoc ma być stosowana, tak jak mówisz, kiedy ktoś ucieka, znaczy to już, że już ucieka, no to już dla mnie jest dyskusyjne, że jak facet ucieka, spróbuje uciec z mieszkania, a ty możesz do niego strzelać, no to wiesz, to nawet myślę, ale może policja... w nogi, żeby nie uciekał. No może w nogi, tak? Jak będziesz miał szczęście, to w nogi dostaniesz, tak? A jak będziesz miał pecha, to w plecy, tak? Albo w głowę. No nie, no brzmi to jakoś no fatalnie, tak? Tak. Tu dla rosyjskich fanów, którzy miłują ten mir rosyjski, nie wiem, czy byście chcieli żyć w takim kraju, gdzie komornicy do was strzelają, chociaż wy może dostajecie z tego Kremla. Ja wrzucę jeszcze jeden motyw, bo zapomnieliśmy o tym przez cały program. Liczba oszustw cyfrowych, wyłudzenia kredytów z banków i tak dalej osiągnęła historyczne maksimum w Rosji. Więc często przychodzi do was człowiek z bronią i wam grozi, że was zastrzeli, a wy nawet nie macie pojęcia, że wy macie długi. Bo tak się może to też tak, tak. No i to, co mówiliśmy, różnego rodzaju oszustwa, do tej pory było na wnuczka, na FSB, na Rosfin Monitoring, te ostatnie, na bank centralny, no i tak długo możemy wymieniać i dochodzi no, na komornika teraz, oszustwo na komornika, wpada ci koleś z bronią, mówi, ale pan ma długi. Ale ja nie mam żadnych długów. Ale pana, tak. Włamali się pewnie panu na konto. Nie mówisz, tak, niech pan nie kłamie, proszę tak, jeżeli tak, to tutaj, nie wiem, tutaj może pan jakieś tam odwołanie, tak, sobie napisać. Tak? Paralizatorem ja mam obowiązek ściągnąć, jak pan się będzie proszę wszystkie kosztowności, wszystkie okazać. Tak, jak pan będzie... Jak pan nie wierzy, to proszę wybrać na policję numer. No proszę, przy mnie. Ja dam panu nawet swój telefon. Proszę zadzwonić, jak pan nie wierzy. No. Tak. No różnego rodzaju takie, wiesz, oszustwa, no teraz no, mogą być stosowane, tak, jak najbardziej. Dobra, dajcie znać, co sądzicie o tym pomyśle, czy może przesadzamy i uważacie, że będzie raczej po staremu, czy będzie jeszcze gorzej i macie jakieś pomysły, co się wydarzy, to napiszcie proszę w komentarzach. Masz coś jeszcze do dodania? Nie, no nas osobiście ten pomysł, tak jak mówię, zszokował, chociaż w Rosji mało rzeczy... Zastanawialiśmy się, czy to na Jaruski ma iść, czy na poważny komentarz. Wydaje nam się, że to jednak jest poważna, bo jednak 5000, tak, a w przyszłości 10 000, no to jest taka no, znacząca nawet jak na Rosję, szczególnie, że to pewnie będzie te większe miasta, tak, no to już znacząca ilość, że tak powiem, osób posiadających broń. 3 interwencje dziennie, 30 000 interwencji dziennie, jeżeli wszyscy by robili, no to obskoczą tych dłużników. No, całkiem sporą ilość, chociaż nie, i tak braknie, więc będą musieli się Natomiast jeszcze jest taka też negatywna rzecz, w sumie o tym nie pomyśleliśmy, że jak oni oddadzą te długi, no to być może to będą też tragedie, być może na życie będzie brakować, no jakieś takie też tak na jedzenie. Żeby oddać dług, trzeba będzie może coś ukraść. Tak, komuś zabrać, tak. Bo to będzie już pod ścianą. No, wchodzi ci człowiek z bronią, jesteś pod ścianą. No, dosłownie już nie masz żadnego wyboru, a musisz wyciągnąć kasę choćby z podziemi. No, tak, a więc tych negatywów pewnie będzie więcej jeszcze, bo w sumie sytuacja tych dłużników po prostu się drastycznie pogorszy.
Okej. No i być może z pozytywnych rzeczy chętni będą na front, widzisz. No, jakbyśmy dłużej poprowadzili program, to jeszcze I tu byśmy właśnie nie znaleźli. wiemy, czy pozytywne, czy negatywne, zależy kto spojrzy. No niestety dla sytuacji w Ukrainie, no to może być negatywne, no bo tak, to jest najlepsza ucieczka przed tymi długami. Niestety. Tak, no bo wtedy egzekucje komornicze są zakazane, tak, tutaj. Tak. Dla rodzin i dla z osób, którzy są na pensji lub specjalnej operacji. ewentualnie z zasiłku pogrzebowego tego dla bohatera, to można te długi w dużej mierze spłacić. No i w sumie to jest dokładnie to, co mówiliśmy i pisaliśmy od wielu miesięcy. Dzieje się na naszych oczach. Dzieje się, słuchajcie. Myślę, że zakończymy. Tak, myślę, że tak. Do usłyszenia, zobaczenia już jutro. Trzymajcie się. Cześć. Bye. Dalej leci.